W poszukiwaniu wrażeń i muzycznych festiwali trafiłam do Santarém, które jest nazywane stolicą portugalskiego gotyku. I oczywiście możemy pokazać za chwilę gotyckie kościoły, ale chciałabym Państwa zaprosić na festiwal. Bo to jest szalenie interesujące, kiedy można wybrać się do prywatnej siedziby, prywatnego, powiedzmy, portugalskiego szlachcica, którego za chwilę poznamy, i przy okazji zwiedzić jego winiarnię, jego posiadłość, gdzie uprawiana jest też oliwa na przykład, i posłuchać muzyki. Obrigada pelo convite. Nada, muito gosto. Bem-vinda ao Casal Branco. Właśnie, jesteśmy w miejscu, które nazywa się Casal Branco, to jest bardzo blisko Santarém. Casal Branco, isso é nome de... This is the name of your family home. Well, this is the name of the estate, yes. And the estate has been in my family for a long time, but... Long time, meaning? Well, for a long time, since mid-18th century. To jest akurat posiadłość, która jest w rękach tej rodziny od mniej więcej XVIII wieku, połowy. How old are the oldest documents about your family that you have? Not about this place, but about your family. Oh, that's a bit older. That's a bit older. But in this place, in Almeirim, in this estate, it's from mid-18th century. Czyli dokumenty, jeśli chodzi o całą rodzinę, są oczywiście starsze niż XVIII wiek, ale dokumenty posiadania tego miejsca to jest właśnie połowa XVIII wieku. And the full name of your family? Well, my father's name is Lobo de Vasconcelos, and my mother is a bit more complicated. But I have Brancampo Lobo de Vasconcelos. Okay, that's my José? name. José do Carmo, Brancampo Lobo de Vasconcelos, yeah. Why do Portuguese people have so many names? Because you collect them from mother and father's side? Yes, that's normally what happens. You have your mothers and your fathers, but it's restricted to three names only. So you cannot have, you know, in the old times you had very long names, but nowadays it's just three names, two Christian names and three names. Rozmawiamy sobie o tym, dlaczego portugalskie rodziny, zwłaszcza szlacheckie, używają tylu nazwisk. Nasz gospodarz José mówi, że to spokojnie, bo tylko używamy trzech, czyli mama, tata i na przykład jeszcze kolejne pokolenie. A my jesteśmy tutaj z tego powodu, że już za chwilę zacznie się tutaj festiwal. Can you tell me a bit about the property itself? How big it is and what do we have here? Because there's wine, definitely. There's olive oil, horses. Horses, yeah, but it's a farm. It's an agricultural estate, which has always been an agricultural estate. It's not a recreational estate, and it's always been a working farm. So we have all sorts of different cultures, from carrots to potatoes, also. You know. Well, this place is called the Garden of Portugal. Well, it's a very rich, productive land, because we are close to the river Tejo, and we have some alluvial soils, and in the alluvial soils everything grows. But also we have some sandy soils, which are the charneca of Tejo, and in the charneca we have vineyards, vines growing, yeah. To są bardzo interesujące tereny, dlatego że jesteśmy bardzo blisko rzeki Teżu, więc jest tutaj żyzna gleba, gdzie skromnie tutejsi właściciele ziemscy mówią, że to taka farma, gospodarstwo po prostu. Więc wszystko od marchewek, od wszelkich możliwych warzyw po właśnie oliwy rośnie, a przy rzece bardziej piaszczyste gleby dają interesujące uprawy winne, więc to miejsce, ten region nazywany jest ogrodem Portugalii. I właśnie, jeśli chodzi o ten ogród Portugalii, czasami jest tak, że oczywiście skoro jest to prywatna posiadłość, to dla turysty jest to zamknięte. Ale kiedy odbywają się koncerty, kiedy jest festiwal, wszyscy mogą tu przyjechać i nie dość, że poznać trochę tych rodzinnych tradycji, poznać też region, no to przy okazji jeszcze posłuchać muzyki. So this is where the festival starts. Here it will be the first day of the festival, but then the festival will travel around some places, some other families. Yes. The idea is to bring culture out of Lisbon. You know, Portugal is a very small country, so we have two very important poles of culture. One is Lisbon, the other one is Porto. Of course, Coimbra, some main cities are also important in terms of culture. But in the Ribatejo, we have Santarém, which was a very important city. It was once capital of Portugal for a short period, but it was capital of Portugal.
And then we have the countryside, which sometimes is a bit forgotten for culture. So we have been trying to decentralize culture and bring it to the countryside. How old is the festival then? The festival is not very old. It started with the pandemic just 4 years ago. And it was a big success because people were not used to have such quality of music outside of Lisbon. So it became very interesting for the locals and also for the people from Lisbon or other cities that come out of Lisbon and come to a beautiful place where they can have music, food, wine, of course, and it's a very social, interesting moment for everybody. A teraz mały skrót, jak to wszystko się stało. Zaczniemy może od początku festiwalu, czyli od pandemii, bo wtedy właśnie narodził się taki pomysł, żeby trochę wyciągnąć kulturę z Lizbony. Portugalia to 2 główne miasta, czyli Lizbona i Porto, jest jeszcze Coimbra i tam właściwie to są takie ośrodki kulturalne. Jak tutaj mówi skromnie nasz portugalski szlachcic, tutaj na wsi niewiele się dzieje, więc postanowili razem z innymi właścicielami większych posiadłości sprawić, że pomiędzy ich domami będzie krążył taki festiwal muzyki klasycznej. Zaprosili muzyków z Lizbony i nagle się okazuje, że korzystają na tym wszyscy. Że korzysta na tym publiczność tutejsza, która nie miała dostępu do tej kultury. Korzystają na tym na przykład Lizbończycy, którzy mają okazję wyjechać z miasta, posłuchać czegoś dobrego i poznać te miejsca. No i mogą też skorzystać turyści, bo zwykle właśnie to miejsce jest zamknięte, pracuje tak jak powinno pracować, więc produkuje to, co ziemia tutaj rodzi. A właśnie w tych momentach, czyli w lecie, w wieczory letnie, to jest moment, kiedy się otwiera na przykład winnica, kiedy otwiera się to miejsce, gdzie składowane są beczki chociażby i tam organizowane są koncerty. So this is a very unique opportunity for tourists, also for anyone to actually come to your private home and see some parts of your work. Yes, that's also an opportunity for us to share with people that don't know us the small world where we live, and people enjoy that, and they come and they talk about wine, they talk about music. We have some conferences of music as well. We have this year a very important music specialist talking about music that is going to be played. He's going to specialize. Is going to specially talk about Rachmaninoff because we have a concert of piano number 2 from Rachmaninoff. So there's always different subjects which are dealt with, and it's interesting for the public in general. Also, always with a little bit of wine to help with everything. Loosen up the conversation, obviously. Exactly. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na festiwalu, to jest to głównie muzyka klasyczna, ale są też konferencje, są też właśnie prelekcje i jest to taka możliwość dla osób z zewnątrz zajrzeć tutaj do tego prywatnego domu, ale też, jak powiedział nasz gospodarz, żeby podzielić się swoim małym światem. W tym roku będzie konferencja dotycząca Rachmaninowa, to dlatego, że właśnie to część programu festiwalowego. Ja bym jeszcze chciała zapytać, jeszcze jeśli chodzi o te konwersacje, no to one tutaj odbywają się przy lokalnych produktach do picia, no bo wiadomo, że to jest miejsce, gdzie produkuje się wino. A ja bym chciała jeszcze zapytać właśnie o muzyków, dlatego, że festiwal, pomimo tego, że ma 4 lata, to nagle okazuje się, że już jest mocno międzynarodowy. Despite being only 4 years old, the festival is highly international. Yes, we have musicians coming from. This year we have especially from Austria and from Bulgaria and from Belgium. So we have musicians coming from Austria, these 3 countries, and also some Portuguese musicians. Of course, the orchestra that is the main music performer has members from many different nationalities, and it's always a very young crowd, so it's also very nice in that sense. It's bringing tradition to young people as well. It's important as well.
Jeśli chodzi o ten festiwal, to mamy międzynarodowy, dlatego że zaproszeni są w tym roku muzycy akurat z Austrii, z Belgii, z Bułgarii. Orkiestra jest też mocno międzynarodowa. To jest młoda orkiestra, która mieści się w Lizbonie, ale muzycy są też z całego świata. Czekam oczywiście na polski wieczór na przykład. I'm waiting for a Polish night then, because we have brilliant musicians, and if you add some Chopin, that would be, I think, perfect for your wine, definitely. Yes, absolutely. We have to bring some To była reklama? Chopin. Yes, absolutely. Więc oczywiście tak, to taki mały polski akcent tutaj też myślę, że powinien się pojawić. Natomiast myślę, że jest to bardzo ciekawy sposób na spędzanie czasu i właśnie na pomysł, jeśli chodzi o turystykę. Nie tylko zwiedzanie, nie tylko kupowanie pamiątek, ale wybranie się gdzieś dlatego, że tam jest interesujący festiwal, dlatego, że tam można naprawdę dotknąć historii, kilkusetletniej historii portugalskich rodzin. I cały czas zastanawiam się, jakby to było w Polsce, gdyby rodziny od setek lat mogły zamieszkiwać tam, gdzie zamieszkiwały. No ale właśnie w Portugalii możemy sobie to wszystko wyobrazić. Thank you for having me Thank you, Magdalena. and thank you for your stories. Thank you.